piękny, niedzielny, słoneczny poranek. Dwa białe hatchbacki na ujęciu, ale dzisiaj ten kręcony. Hot hatchik? W zasadzie to tak, takie GTI w dieselku. Myślę, że rozsądny, zwinny, sprawny, ekonomiczny samochód do śmigania na co dzień. No panie drogi, Golfik. Golfiki zawsze są takie, można powiedzieć, no optymalne, no co? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie tak szybciuteńko z bliska oraz później skoczymy na próbę autostradową. Przed Wami Golf 7, przedliftowy 2016 rok, wersja GTD. Także co? Troszkę sportowo, troszkę ekonomicznie. No ktoś by pomyślał, że jak Golf tego typu to tylko GTI, a jak się okazuje, wersje GTD no nie są znane nam od dziś. Tu mamy akurat dość świeżą golfiznę GTD, ale co? 6, 5 też występowały GTD. 1 nawet była GTD. Miała bodajże 70 koni mechanicznych. No tutaj mamy troszkę poniżej 200 koni. I jako iż jest to taka usportowiona, można powiedzieć, wersja Golfa, mamy tutaj oczywiście przemodelowane, zmienione zderzaki. Tutaj, proszę bardzo, to jest też akcencik, czy to GTD, czy to GTI, takie plastry miodu. Grill. Prawdziwy. Na dole też jest prawdziwy, po środku radar. Tutaj po boku, powiedzmy, są takie owiewki i światła przeciwmgłowe. Nie ma tutaj wlotów, ani wylotów, przelotów. Ładnie w Golfie 7 wygląda ta jakby blenda, która ma swoją kontynuację też przez grill, niezależnie jaka to będzie wersja. Lampy ksenonowe, a do jazdy dziennej LEDy w kształcie U. Właściwie jest to taki dość bezpieczny konfig. Biały z zewnątrz, czarne dodatki, czarne wnętrze. Kontrastują tutaj w zasadzie jedynie zaciski hamulcowe, które są czerwone. O ile się orientuję, są one oryginalne, jeśli chodzi o Golfy GTD. No to bazowo wychodziły one na 17-calowych felgach. Tutaj akurat mamy 17. Rozmiar opon 205×50, ale nie są one oryginalne z wersji GTD, ponieważ tutaj po prostu są zimóweczki. Właściciel ma 18 na lato. No dzisiaj jest zimno, oponka węższa, zimowa, także nie wiem, czy będziemy testować sobie ten samochód od 0 do 100. A może i spróbujemy, może i nie, bo nawet jest tutaj procedura startowa. Później to sprawdzimy. Ale jak się mamy wybrać na szybką wycieczkę za granicę, no to węższe oponki na pewno nam już pomogą przy pomiarze 100-200. Proszę, emblemacik GTD. Lampy tutaj z tyłu też są w pełni LEDowe. Z tyłu też troszeczkę inny zderzak. Taka czarna plastikowa dokładeczka z dołu. Dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego. Zobaczcie, jakie one są czyściutkie. Tak powinno tu być. Tak jest, mimo że to dieselek. No mamy tutaj rzecz jasna filtr DPF, ale jeśli chodzi o układ wydechowy, to też mamy tutaj taką jakby membranę w nim i dźwięk, jaki będzie wydobywał się z tyłu, możemy sobie zmieniać. Proszę, okno panoramiczne. To co, bagażniczek. No, lecimy szybciuteńko. Akurat są troszeczkę zawalone. Moje graty tutaj jeszcze dopełniły. Ogólnie z dołu jest tutaj miejsce na koło zapasowe. Akurat ten egzemplarz nie ma na wyposażeniu koła zapasowego, ale miejsce jest. W Golfach R, o ile wiem, nie ma miejsca na koło zapasowe, ponieważ zajmuje to miejsce napęd. Wiadomo, Golfik R4Motion. Tutaj tak jak GTI, GTD ośka. Bezkluczykowy nawet. No. Bardzo ok. Golfik to nawet dźwięk zamykania i otwierania drzwi powinien być taki optymalny w sam raz. No i tutaj widzę, no mamy twardy plastik, twardy. Tutaj jest skórka i w zasadzie to jest najważniejsze przecież miejsce, bo tutaj trzymamy łokieć. Tutaj jest już twardo, ale środek, ta wewnętrzna część, tutaj jest jakiś taki dywanik jakby, spoko. Wnętrze, tak jak wcześniej powiedziałem, czarne skórki. Przyszycie białą nicią. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, jakoś się tutaj mieszczę, ale no ogólnie co? No nie, jakoś tak na wcisk tutaj się mieszczę, ale jeśli ten fotel wyregulowany jest pode mnie, prawie 2 metry wzrostu i mam siąść sam za sobą, to tak będzie optymalniej. Miejsce nad głową, no, gdybym był łysy, to bym tutaj się mieścił. Tak dotykam troszeczkę włosami. Podsufitka jest czarna. Nawiewy po środku fajnie, że są. O, podłokietniczek, już uchwyty na kubeczki. No poczuć się można, jakby się ściskało taki dwudniowy chleb. I przestrzeń pasażerska z przodu też jest poprawnie. Golfik, hashtag poprawność, hashtag sprawiedliwość. I ogólnie jest to w zasadzie taki ostatni Golf, w którym wszystko jest mega proste, mega ergonomiczne i jasne.
jest ok. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Tutaj jest miękko, taki oto dekor z jakąś srebrną listewką i tutaj też jest wyściółane. Takie oto sportowe foteliska, wprawdzie manualnie regulowane. O, proszę bardzo. Kultura? Jest. Powiem wam, są one mega wygodne. Oczywiście są takie usportowione, że trzymają nas świetnie na boki, gdy pokonujemy jakiś zakręt, ale myślę, że w długiej trasie, w takich golfach naprawdę będzie spoko. Widzieliście, jak mieszczę się z tyłu, a z przodu wygląda to mniej więcej tak. Poprawna pozycja za kierownicą, wręcz idealna. A odpalimy sobie. O, proszę, App Connect jakiś nawet. I co, jeśli chodzi o kierownicę, no to w zasadzie wygląda ona tak jak w GTI, tylko po prostu mamy tutaj emblemat GTD. 3 ramiona, skórka, podcięcie, tutaj wstawki aluminiowe, nawet mamy tutaj też manetki, bo jest skrzynia DSG, przedlift, także liczniki są tutaj normalne, nie dało się tutaj jeszcze mieć virtual cockpitu, analogowe, proszę bardzo. Prędkościomierz wyskalowany do 280 km na godzinę. Będzie ciężko, ale dobrze by było z całego tego prędkościomierza dziś skorzystać. Proszę bardzo, takie funkcje. Tutaj przechodzimy sobie jeszcze w bok. Asystenci. Mamy tutaj tempomat aktywny, system antykolizyjny. Komputer pokładowy pokazuje nam temperaturę oleju, co jest bardzo przecież fajne. Idąc dalej, deska rozdzielcza. No tutaj u góry jest cała miękka. Aż dotąd. Tutaj dopiero zaczyna się robić twardo, ale wszystko jest tutaj spoko spasowane. Nie jest to trzeszczący samochód, jest to wręcz komfortowy nawet samochód, mimo iż zawieszenie tutaj jest obniżone o 15 mm, jest sztywniejszy trochę, ale wiecie co? To nie jest taczka, po prostu. Normalny, standardowy Golf jest bardzo miękki, a ten jest taki w sam raz, powiedzmy, usztywniony z wyczuciem. Wiecie, no w golfach to nie można zrobić sobie tak, żeby po prostu iść na całość w jakąś skrajność ostrą. Nie, Golf wciąż, nawet w wersji R, GTI, GTD, musi pozostać też golfikiem. System multimedialny, tutaj mamy taki szary dekor, może tutaj będzie widać jego jakby, no, jak on po prostu wygląda. Przedlift, no to nie mamy tutaj takiej gładkiej jakby tafli z ekranem, tylko to wszystko wygląda bardziej tak oldschoolowo jakby, ale system multimedialny mimo wszystko jest w porządku. Mamy Apple CarPlay, MirrorLink, Android Auto, tak jak widzicie. Wyświetlacz jest tutaj dotykowy. Radyjko, ściszymy. No. Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna, podgrzewane fotele, gałęcjusz sprawiedliwy z emblematem DSG, tutaj duma. Proszę. Analogowy, nie żaden joysticzek, skórka. No tutaj takie trochę czarnego, troszkę dekoru. I tutaj reszta przycisków, kontrola trakcji, system start-stop, Parktronic i tryby jazdy. Proszę. Jakie to są tryby? Eco, Normal, Sport, Individual. Teraz słuchajcie, tryb Eco. Normalny dieselkowaty dźwięk i włączymy sobie tryb Sport i proszę. No i tu od razu słychać, że coś z tyłu po prostu burczy. Otwórzmy może drzwi, usłyszycie? Ale powiem wam, to całkiem fajnie brzmi. Ja wiem, że to jest z membrany, ale tak nawet realistycznie. Ale w sumie możemy zgasić. I tutaj jeszcze elektryczny, ręczny, auto hold. Proszę, uchwyty na kubeczki. I podłokietnik skórzany, regulowany w 2 płaszczyznach, pod podłokietnikiem schowek. Ciśniemy jeszcze, zobaczmy, co tutaj jest pod maską. Znaczy, ja wiem, wiadomo, każdy wie, co tutaj jest pod maską, dieselek. Patrzcie, niedziela, mam do czynienia z Bożym TDI-kiem. Właściwie nie jest on aż tak Boży jak 1.9, bo tu jest 2.0 TDI, które generuje 184 konie mechaniczne. Jeśli chodzi o moment obrotowy 380 Nm, samochód waży niecałe 1400 kg, 1395, także jak na dzisiejsze hatchbacki wcale nie jest taki ciężki. Hatchback, który stoi za mną, waży prawie 1700 kg i tamten jest dopiero kluską, jeśli chodzi o osiągi. Zamkniemy, w ogóle jest tutaj amortyzatorek, też fajnie. No tak od razu osiągi, a co ze skrzynią biegów? DSG 6-stopniowe, bo jest to przedlift. Po lifcie mieliśmy DSG już 7-stopniowe. Przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta 7,5 sekundy. Fajnie.
Jeśli chodzi o manualną skrzynię biegów, bo też taki konfig można spotkać, również 7,5 sekundy do setki, prędkość maksymalna 228 km na godzinę. Ale dzisiaj mamy taki nawet lekki wiaterek. Ciekawe, czy będzie w mordkę, w plecy, może z boku. No zobaczymy. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Jesteśmy na miejscu, wszystko przyszykowane. Myślę, że możemy palić bestię. Bestia, co GTD! I soundcheck jeszcze. No i słyszycie, ciekawe sobie burczy ten samochód, tak burczy i furczy tutaj z tyłu. Dobra, D. Teraz jeszcze tryb sport i oczywiście skasujemy zużycie paliwa. No i dobra. I możemy cisnąć. Tutaj pozdrawiamy widzów z Range Rovera. Tutaj porozmawialiśmy przed chwilą. 4.4 dieselek. Widzicie, kurczę. Mamy tutaj 2.0 TDI. Ale 1395 kg, 184 konie. Do setki widzieliście pomiar 7,6 sekundy, gdzie jest zimno i mamy węższe opony. Myślę, że na letnich spokojnie schodzimy poniżej 7,5 sekundy. No jest tutaj mielona, jest procedura startowa. Nawet inaczej zmienia biegi ten samochód, jak jedziemy bez procedury, a z procedurą, ale to jest akurat normalna sprawa i częsty przypadek w różnych samochodach. A tutaj w sumie zwalniamy, bo ograniczonko. Kolejny Range Rover, ale dzisiaj Range Roverów. Dobra, tutaj w sumie sobie mogę tryb Eco wrzucić. Tryb Eco, jak się okazuje, ma tutaj żeglowanie w skrzyni biegów. No DSG. Co to Golfik? Co ty? Golfik 7 to jest nowoczesny dość samochód, no to mamy takie rzeczy jak żeglowanie czy coś, no. Kamerę ściągam. Wiatr dzisiaj, proszę, mamy boczny, lekki, ale boczny. Tutaj będzie kontroliren. Nie będzie. Golfik to Golfik, no gdzie by Golfika ktoś zatrzymał? Ja to tak Teslarzy zatrzymywał i jakie mają zużycie, z ciekawości pytał mnie, to mega zawsze interesuje. Dzisiaj fajna pogoda, Teslą mógłbym lecieć w trasę. Mimo że zimno, myślę, że na narty, nawet w kurtce 90 km na godzinę bym nie jechał, tylko szybciej. No i dobra, ciśniemy tryb sport i 100-200. Mam nadzieję, że perspektywa jest ok. Ale tutaj burczonko mamy. O, paka 8, paka 9, ponad 193 do drugiego wiaduktu. I tu było z góry minus 2,2%, minus 2%, mniej więcej 24, 54, 100-200. No i pod górę potem jak na razie 203 jechaliśmy. Dobra, w zasadzie tutaj możemy odpuścić i zmierzymy sobie prędkości obrotowe. Dajmy sobie tryb normal. W trybie sport, no to od razu nam się tutaj usztywnia układ kierowniczy. Skrzynia też trzyma silnik na wyższych obrotach. No i co? I tak jest 140 km na godzinę, dajmy na to. To mamy 2382, 120. O, 120. To jest 2001 obrotów i 100. To jest 1679. Ok, co? Mierzymy sobie tutaj 100-200.
czy później. Sporcik. Albo dobra. Nie, później sobie zmierzymy. Akurat tutaj Tiguan będzie mnie wyprzedzał, nie będziemy mu gazować. No powiem wam, trochę tutaj szumy słychać, ale nie ma takiego dramatu jak na ten segment. Oczywiście, pamiętajmy, jest to przecież Golfik, nie Volkswagen Phaeton. A Phaetona bym mierzył tutaj. Kupiłem decybelomierz. No i że tutaj na końcu wam wrzucić mogę wyciszenie tego samochodu. Później po próbie autostradowej zmierzymy z właścicielem. Opracowałem pewną próbę. O, tutaj proszę bardzo, ciśniemy. Za Range Roverem to trzeba. Ale nie wiem, czy go dogoni, ale zasuwa Range Rover. Pozdrawiamy tu widzów jeszcze raz. Widać od razu, że porządni widzowie. Ale może w cieniu aerodynamicznym byśmy za tym Range Roverem poszli. Idzie jak burza. Dobra. 217, 218, 220 już Golfik według GPS-u. O kurcze, range się nie poddaje. Ledwo. No i zrównaliśmy się prawie. No dobra, za chwilkę sobie odpuścimy troszkę i myślę, że depniemy na odcinku specjalnym, ale patrzcie, 220 już było. No i dobra, i tutaj odpuszczamy, bo kolejny Range Rover. Te Range Rovery w tym odcinku. Jeszcze zaraz mi ktoś napisze w komentarzu, że tam się skończyłeś, znowu lokowanie produktu cię Range Rover opłacił. No kurcze pieczone. Pozdrawiam. Ale trzeba przyznać, że te Range Rovery jak tak pędzą, wyglądają naprawdę tak, wzbudzają respekt. Była próba Range Rovera ponad 500-konnego na kanale, możecie sobie odpalić. Tak, właściciel, jak rozmawialiśmy, ma jeszcze Phaetona W12, ale bym go sprawdzał na most Brodowski, ile spali. O tak. No i co? Wjeżdżamy na odcinek specjalny. A wcześniej wam o wyciszeniu nie dodałem. Kilka godzin jeździłem i zbadałem wyciszenie. Sprawdziłem, wynalazłem metodę, jak moim decybelomierzem sprawdzić tak porządnie wyciszenie i żeby można było je porównać z różnymi samochodami. No i będzie jeden taki odcinek, że po prostu kilka aut biorę i sprawdzam. I co? I tutaj przydałoby się depnąć teraz. No spróbujemy. Ale Golfizna ładnie daje radę, widzę. Proszę bardzo. I ciśniemy. Dobra, 231 km na godzinę według GPS-u. Szkurcze pieczone. To ile było? Według prędkościomierza jestem ciekaw. A prędkościomierz przystosowany tutaj do takich prędkości. 2,8. 2,8, proszę Państwa. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Co, soundcheck sobie zrobimy. Drugi. Ale jest burczonko, no. Tutaj zobaczę, na pewno się upewnię. Tryb sport jest. To w ogóle też mamy takie wskaźniki car. Momencik, czy to tutaj było? Kurczę, tutaj chyba... Nie, no chyba teraz nie znajdę. Wybór. Odbiorniki komfort, status samochodu, sport. O! Jest! Pakiet chrono, 112 stopni temperatura oleju. To otwieramy okna. No i dobra. I ciśniemy.
burczonko. Ale nie, zbiera się taki Golf. Jak ma 7,5 do setki już, no to panie drogi, panie drogi. No i dobra, 90 z kawałkiem. Kickdown i ciśniemy. Teraz pod górkę. I za chwilkę będzie z górki. No, Golfikiem już niejednego pogonimy na autostradzie. Dobra, 27,66 z bocznym wiatrem, 0% wyszło tutaj nachylenie. Średnie zużycie paliwa, jakie nam tutaj wychodzi, 12,6 litra na próbie autostradowej. Bardzo rozsądnie. Prędkość maksymalna 231, przypominam, wyszła tutaj według GPS-u i 100-200 27,66 na równym, z bocznym wiatrem. I tutaj pyk, fragment z wyciszeniem, 50, 90 i 120 km na godzinę. Decybelomierz ustawiony jest, by wychwycić minimalny wynik. I okej, tak to wygląda. Myślę, że próba autostradowa jest jak najbardziej kompletna, że Wam się ten samochód, jak i ta wycieczka niesamowicie podobał, ten cały pakiet. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.